Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. I chcieliśmy Was zachęcić do uwielbienia naszego Pana. Powstańmy wszyscy i oddajmy cześć i chwałę naszemu Bogu. Chcemy Go uwielbiać dzisiaj ponad wszystko. Amen.
dziękujemy Ci za to, że wszystko jest poddane pod Twoje stopy. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś obecny wśród nas. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś w każdym czasie. Dziękuję Ci za to, Panie, że jesteś cudownym Bogiem, że jesteś Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci, że jesteś dobrym pasterzem. Panie, dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś cudowny Ojcze. Panie, chcemy rozkoszować się dzisiaj Tobą. Chcemy, aby ten czas był czasem, Panie, uwielbienia dla Ciebie, Panie. Abyś to Ty był uwielbiony, Ojcze. Abyś mówił do nas, abyś przenikał nasze serca. Kochani, zachęcam Was dzisiaj do tego, abyśmy zamknęli swoje oczy i abyśmy mogli skupić się na Nim. Nie patrzeć na sprawy techniczne, czy na rzeczy, które są wokół nas, ale abyśmy mogli skupić się na Bogu, ponieważ On jest godzien. On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest potężnym Bogiem, który jest tu obecny i On chce dotknąć dzisiaj Ciebie. On chce uzdrowić Twoje serce. On chce uzdrowić każdą ranę. On chce mówić do Ciebie.
wyznajmy, że nasz jest święty z całego serca. Wziąć w ręce. Niech niebo nas usłyszy.
Bóg jest dobry. God is good. O, dziękuję. Musimy się zamienić. Lubię stać po konkretnej stronie. Czasami. I like to stand on this side. Witamy dzisiaj w ten śnieżny poranek. We welcome you on this sunny morning. Snowy? Yeah, snowy. Fajnie by było, jakby był słoneczny. It would be good if it would be sunny. Zima w końcu przyszła. Winter has already come. I rzadko widzę moje dzieci tak podekscytowane jak wczoraj rano, jak odsłoniły okno i zobaczyły, tata, śnieg jest.
And I rarely see my children so excited as I saw them yesterday, peeking through the window and saying, "Daddy, Daddy, look, snow." I ja do nich mówię, naprawdę? Wspaniale! And I said, "Really? That's wonderful." A w środku, Boże, samochód trzeba odśnieżyć. And inside, oh Lord, we have to, take the snow from the car. To jest, zanim przejdziemy do tego, co chciałem powiedzieć, Before we go to the thing that I wanted to share with you today, to jak zapewne zauważyliście, jeżeli jesteście tutaj więcej niż pierwszy raz dzisiaj, you probably noticed, if you are here for more than just one time, to dzisiaj mamy trochę inne ustawienie sprzętu, today we have different equipment arrangements. ponieważ czasami po prostu brakuje nam ludzi do tego, żeby zrobić to tak, jak powinniśmy. Because sometimes we just lack people who will help us to do. Więc jeżeli chciałbyś nam pomóc, czy chciałabyś nam pomóc, So if you'd like to help us, od czasu do czasu przyjść, pomóc z rozłożeniem sprzętu, czy ze slajdami, które widzieliście i będziecie jeszcze dzisiaj widzieć. from time to time, help us with putting out the equipment or maybe putting slides. Nie co niedzielę, Not every Sunday. to zapraszam was do tego, żebyście się zgłosili. Tam z tyłu są chłopaki i dziewczyny, I z encourage którymi można you porozmawiać. to go to boys and girls over there and talk with them. A jeżeli jesteś tutaj dzisiaj po raz pierwszy, And if you are here for the first time, to chciałbym cię serdecznie powitać. I'd like to really welcome you very I warmly. mam nadzieję, że poczujesz się tutaj dobrze i jak w domu. And I hope that you will feel here good and as if you were at home. I wiecie, to dla mnie zaszczyt stać tutaj dzisiaj przed wami. And you know, it's an honor for me to be standing here today before you. I to nie są słowa, które mówię dlatego, że no wiecie, wypada powiedzieć. Bo w końcu tu stoję i mówię. Yeah, and these are not the words that are empty words and that I'm saying them just because I supposed to say them. Ale naprawdę jest to dla mnie zaszczyt. But it's a real honor for me. Bo kiedyś, wiele lat temu, jak miałem powiedzieć cokolwiek do grupy osób większej niż 3, to miałem napady paniki. Because before, when I was supposed to say something to more than 3 people, I was really panicking. Więc naprawdę chciałem opowiedzieć dowcip kolegom, And I wanted to say a joke to my friends. więc zaczynałem mówić And I started speaking, i ręce mi się zaczynały trząść. and my hands were shaking. I głos mi się łamał. My voice was I breaking, robiłem się cały czerwony. and I was all red, I łzy mi leciały z oczu. and my eyes were in tears. Dramat. It was horrible. I naprawdę miałem po prostu prawie że napady paniki, które sprawiały, że prawie że uciekałem po prostu, jak miałem coś zrobić. And I almost had panic attacks that made me like run away. Nie mówiąc już o tym, że miałbym właśnie stanąć na przykład na scenie i podzielić się czymś, co Bóg mi wkłada do serca. Not even saying about the thing that I will come here and stand here and share something that God has said to me. Pamiętam 10, 11 lat temu I remember like 10, 11 years ago, było nabożeństwo. we got sermon. Jeszcze nie zaczęło się. It was before a sermon. I za 5:11 It was 5 to 11. przychodzi do mnie Monika. Nie wiem, Monika jest? Nie ma Moniki dzisiaj. Yeah, Monica comes up to me I mówi, Tomek, and says, "Tomek, Ian dzisiaj głosi. Ian is preaching today." Ja mówię, okej. And I said, "Well, okay. I ona mówi, nie ma kto tłumaczyć, a tylko ty znasz angielski, There is no one to translate it, only you know English, więc musisz tłumaczyć. so you have to translate." Więc ja mówię, chyba sobie żartujesz, ja idę do domu. And I said to her, "You're joking, right? I'm going home." Ale nie poszedłem, stanąłem tam. But I didn't go home. I stood there. Ian głosił kazanie, Ian was preaching, więc ja miałem mikrofon w ręce. so I had mic in my hand. Ściskałem go tak mocno, że miałem białe kostki. I squeezed it so hard, my knuckles were white. Stałem na baczność, stałem w ten sposób. Yeah, I stood like this. I nie ruszałem się. Patrzyłem w jeden punkt, żeby nie patrzeć po ludziach, żeby nie uzmysłowić sobie, że tam są ludzie, którzy patrzą na mnie. I was just staring at one point, not seeing, not looking at people. Więc jak się skończyło, ja nie pamiętam, o czym to było. W ogóle słowa nie pamiętam z tego kazania. I don't remember any word from this sermon. Jak już się skończyło i wziąłem rękę z mojej koszulki, to miałem tutaj taki spocony ślad. When the sermon was finally over and I took the mic from my shirt, there was this like wet mark on my shirt.
A jak w domu już zdjąłem koszulkę, and when I got home and took the shirt off, to miałem tutaj siniaka od przyciskania mikrofonu. I had a bruise here on my chest from squeezing the mic so hard. Boże, ile to mnie wtedy kosztowało. Lord, that was like so. It cost me so much back then. I ja wiem, że to Bóg mnie wtedy popchnął gdzieś tam w jakimś kierunku. And I know that was the Lord who pushed me in this direction. Ale to nie był moment, w którym go najbardziej kochałem na świecie. But it wasn't the time that I loved the Lord. Bo to naprawdę było to dla at mnie that niewygodne. time. Dlatego też jak mówię na przykład, że jest mi faktycznie, że to zaszczyt dla mnie tutaj stać. So when I'm saying that it is an honor to stand here before you, To jest, bo to jest dla mnie świadectwo tego, jak niesamowitą pracę Bóg wykonał. then it is because that's the testimony. That's the testimony of what God has done in my life. Bo ja nie jestem łatwym materiałem do pracy. Because I'm not the good material to Okej, work with. dzisiaj kończymy serię Ołówek. Today we finished the series about the pencil. Ołówek z gumką. The pencil with an eraser. Nie wiem, czy wszyscy dostali. Jeżeli ktoś nie dostał, to można podnieść rękę. Dostaniecie ołówek z gumką. Yeah, has everyone got the pencil? If you Ktoś? didn't get it, just raise your hand and yeah. Tutaj jest taki werset. Nie lekceważ dnia małych początków. It is a pencil with a little quote. Don't despise the day with the little beginnings. I to jest 4-częściowa seria, więc pokrótce też powiem, o czym mówiliśmy. It's fourth part of the series, so I will speak briefly about what we have talked in the past. Mówiliśmy o tym, że ołówek musi być ostrzony. Yeah, we were talking about that the pencil has to be sharpened. I to nie jest przyjemna rzecz. And it's not a pleasant thing. Każdy z nas przechodzi przez proces ostrzenia. Every one of us goes through the process of sharpening. Czasami takie ostrzenie to jest po prostu odpoczynek, kiedy już się wypisaliśmy, zużyliśmy ze wszystkich sił, po prostu potrzebujemy odpocząć. Sometimes have to. Sometimes it is when we rest after we run out. Ale często proces ostrzenia jest bolesnym procesem dla nas. But very often the process of sharpening is just painful for Ale us. tak jak ołówek musi zostać naostrzony, żeby był użyteczny, tak samo my musimy czasami przejść przez ten proces. I to jest normalna część życia. But as a pencil has to go through the sharpening to be useful, so as we have to be we have to be sharpened to be who we are. Ian mówił o gumce. Ian was talking about the eraser. Jak można gumką zmazać to, co się źle napisze. How we can erase with the rubber the things that we have written wrong. I jak ważne w naszym życiu jest też próba naprawienia błędów, poprawienia, odbudowania relacji, przebaczenia. And how important in our lives is fixing the mistakes, forgiveness, building relations. I wiecie, jak przebaczasz, to nie znaczy, że to, co się stało, to zniknie. And it doesn't mean that when we erase things that the thing that happened just disappears. Tak samo jak napiszesz coś ołówkiem i później to zmarzesz gumką, to zostaje taki lekki ślad na kartce. Same as we erase something after we've written something, there will be a dimple in the paper. Więc jak przebaczysz komuś, to nie wymazuje wszystkiego, to nie sprawia, że coś się nie wydarzyło. So when you forgive someone, it doesn't mean that it erases like everything. The thing that the person's done, it disappears. Ale pozwala ci pewne rzeczy napisać na nowo. But it allows you to rewrite some things. Tomasz tydzień temu mówił o tym, Last week, Tomasz was speaking about że po pierwsze ołówek służy do pisania, czy też do rysowania. Of how the pencil can be used for writing, for drawing. Ale też ważne jest, w czyich rękach jest ten ołówek. But how it is also important in which hands the pencil is in. I w czyich rękach jesteśmy my. And in which hands we are in. Ponieważ wtedy to określa, do czego zostanie ten ołówek użyty. Because that determines to what it will be used. I Tomasz posłużył się tutaj historią Mojżesza, która uważam, że jest szalenie ciekawa. And Tomasz used the story of Moses, which I think is extremely interesting. Wiecie, wyjście z Egiptu
You know, leaving Egypt, przejście przez pustynię, going through the desert, cała tak naprawdę historia Mojżesza. the whole story of Moses. I to, co mnie szczególnie zaciekawiło w tej historii, to też kontekst, w jakim Tomek to umieścił. And what I like particular in that talk of Tomek is putting the story of Moses in context. Ja go tydzień temu tłumaczyłem I was translating him last time, i pamiętam ten moment, jak on opowiadał. and I remember this moment when he was telling the story, I mi do głowy wpadła wtedy myśl. and I remember the thought in my head, Ja sobie tłumacząc go mówię, to ciekawe. and I remember while translating thinking, that's interesting. I stąd się biorą czasami problemy właśnie w tłumaczeniu, jak tłumacz zapomina słowa. And sometimes that's the problem while the person who is translating, Bo wpadła mi myśl, because the thought was in my head. zajęła mnie na chwilkę. It took my Ktoś mi, mind for nie a pamiętam while. teraz, chyba ktoś mi podpowiadał później jakieś słowo, które bo się rozkojarzyłem. Yeah, and then someone had to help me with translation because I Więc got wiecie, confused. historia Mojżesza generalnie zaczyna się od tego, że on miał zostać zabity. The story of Moses begins when he was supposed to be killed, I w cudowny sposób jest uratowany. and miraculously he's saved. Jak już jest, można powiedzieć, dorosłym człowiekiem. When he's already a grown up. Jest sytuacja, gdzie widzi, jak jeden z Egipcjan bije jakiegoś tam Żyda i się nad nim tam katuje, pastwi się nad nim. There's a situation when he sees an Egyptian beating up a Jew. Więc staje w obronie tego Żyda, So he stands up for this Jew, ale trochę za daleko poszedł. but he gets carried away I zabija tego Egipcjanina. and kills the Egyptian. Więc go zakopuje, żeby ukryć tam ślady. And buries the Egyptian so to doesn't leave the mark. Potem kolejna sytuacja, na drugi dzień Another situation, the next day, wychodzi i widzi dwóch mężczyzn, którzy się biją. he goes out and sees two men who are in a fight. Więc staje w obronie tego słabszego, który jeszcze się okazuje podobno, że jest niewinnym. So he stands up for the weaker one, and later he finds out that he's innocent. Ale okazuje się, że już tak naprawdę oni wiedzą o tym morderstwie Egipcjanina. But it turns out that they already know that he has killed the Egyptian. Więc Mojżesz musi uciekać. So he has to flee. Więc ucieka na pustynię. So he runs to the desert. Na pustyni widzi, jak tam pasterze próbują przegonić jakieś kobiety, które chciały zaczerpnąć wody. In the desert he sees some shepherds who scare away some women by the well. Więc on przepędza tych pasterzy. And so he chases those shepherds away Pomaga tym kobietom. and helps these women. I po wielu latach And after many years, Bóg powołuje Mojżesza do tego, God calls Moses żeby wyprowadził jego lud z Egiptu. to lead his people out of Egypt. Ale Mojżesz nie za bardzo chciał to zrobić. But Moses didn't really want to I do możemy o tym przeczytać w Księdze Wyjścia, w 3 rozdziale, w 11 wersecie. Tam Mojżesz rozmawia z Bogiem. And we can read it in Exodus chapter 3, verse 11. Mojżesz mówi do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? So Moses says to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" Dalej rozmawiają i w 4 rozdziale, w 1 wersecie So the talk goes on, and then in Exodus 4, verse 1, jest, a co jeśli mi nie uwierzą? Moses said, "What if they do not believe me?" Dalej mówi dalej ta rozmowa się toczy i mówi, ach Panie, next one, ach Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym, nie byłem nim dawniej i nie zmieniła tego ta Twoja rozmowa z Twym sługą. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. And the talk goes on, and then in Exodus 4:10, he says, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow in speech and tongue." Wiecie, on mówi, wiesz Boże, my sobie możemy pogadać, ale to niczego nie zmieni. So God says,
we can talk, but it won't change anything. Oh, Moses took out. Okay, so Moses. I dalej mówi, Panie, poszlij proszę kogoś innego. And then Moses said, God, please send someone else. Mojżesz bardzo nie chciał iść do Egiptu. So Moses didn't want to go to Egypt. Czemu ja powtarzam tą całą historię, skoro Tomek o tym mówił tydzień temu? So why am I repeating this story? Wiecie, bo ona jest bardzo ważna. Because it's very important. I ona przypomina mi inną sytuację z Biblii. And it reminds me of another story from the Bible. I może podobieństwo nie jest oczywiste na samym początku. And maybe the similarity is not visible at the first Mówię o time. historii Saula I'm speaking about the story of Saul w Nowym Testamencie. in the New Testament. Saul, który później stał się apostołem Pawłem. Saul that later became Apostle Paul. Saul był prześladowcą Kościoła. He was a persecutor of church. On nie był zwykłym prześladowcą. Not just any persecutor. Sam mówi, że on ze względu na swoją gorliwość jest nazywany prześladowcą Kościoła. He himself said that because of his zeal to persecute, he was called the persecutor of church. I on był dosyć okrutny również. And he was quite cruel also. I tak na przykład jak lud wywlekł Szczepana, żeby go ukamienować, So when people dragged Stephen to stone him, to w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale czytamy, że Saul pochwalał ich zabójstwo. so in Acts we can read that Saul approved of their killing him. I dalej w kolejnym wersecie, And then czy next też dwa verse, wersety dalej, w trzecim wersecie, czytamy, Saul natomiast tępił Kościół. Wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. So 2 verses later we read, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Wiecie, to tak jakby za 2 godziny ktoś wszedł do twojego domu, jak jesz obiad i cię wyciągnął i wtrącił do więzienia. It's as if someone came to your home while you were eating dinner and dragged you out from this home and put you in prison. Generalnie Saul w tamtym czasie był największym prześladowcą Kościoła. So Saul in that time was the biggest persecutor of church. Nie miał litości tak naprawdę nad nikim, kto podążał za Jezusem. He didn't have mercy to anyone who followed Jesus. Można było tych ludzi mordować, wtrącać do więzienia. One could murder these people, put them in prison. W końcu Jezus mu się objawia. And finally, Jesus reveals himself to him, I oślepia go. blinds him, Oślepia go na kilka dni. I Saul zaczyna podążać za Jezusem. blinds him for a couple of days, and then finally Saul became like follower of Jesus. Już nie jest Saulem, już jest Pawłem. He's not Saul anymore, he's Paul. I dzisiaj tak naprawdę jest autorem połowy Nowego Testamentu. And today we know him as the author of almost half of the New Testament. Całą masę listów napisał, założył wiele kościołów. He wrote many letters, he started many churches. Nauczał ludzi, wychowywał do wiary, do życia w wierze. He taught people, he made people grow in church. Zanim powiem wam, czemu te dwie historie są bardzo podobne i czy też wydają mi się podobne, to będzie kolejna historyjka. Before I tell you why I think those two stories are similar, I will tell you another story. Can I have a picture? Co to jest? To jest miska. What is this? That's a bowl. Biała porcelanowa miska. White porcelain bowl. Nie jest jakoś szczególnie piękna, Not particularly pretty. Przynajmniej w moim odczuciu. Mała, 13 cm, nic szczególnego. In my opinion. Small, 13 centimeters diameter, nothing special. Kiedyś ktoś tą miskę wystawił na sprzedaży garażowej. Once someone put up this bowl at the garage sale Za $3. for $3. I ktoś ją kupił za $3. And someone else bought it for $3. Postawił sobie na półce w domu Put it on the shelf at home, i ta miska tam stała. and that bowl just was left there. Stała It was Stała. standing there. i w końcu po jakimś czasie właściciel stwierdził, sprawdzę. And after some times, the owner thought to himself, I will check. Więc wziął tą miskę gdzieś do specjalisty, I will check this bowl and take it to the specialist. sprawdzili. They checked the bowl. Okazało się, że ta miska została wyprodukowana w Chinach.
And it turned out that this bowl was produced in China, Jak połowa rzeczy chyba w dzisiejszych czasach. as half of the things that probably Ale are ta miska now. została wyprodukowana w Chinach 1000 lat temu. But this bowl was produced in China 1,000 years ago. I w efekcie została sprzedana za ponad $2 miliony. And in effect, it was sold by more than $2 million. Fajnie znaleźć taki skarb gdzieś na wyprzedaży garażowej. It's nice to find this kind of treasure on the garage sale, isn't it? Co to wszystkiego ma wspólnego z ołówkiem? So, how does it relate to the pencil? W jaki sposób historia Mojżesza, Saula, tej miski z Chin łączy się z ołówkiem? How story of Moses, Saul, and the story of the bowl relates to the pencil. Okej, może na wyjaśnienie naprowadzi nas Jezus. So maybe Jesus will help us to understand it. Z Mateusza 13 rozdział, 44 werset. Matthew 13, 44th verse. Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. The kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Wcale nie jest łatwiej, co? It doesn't get any easier. Dalej nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. We still don't really know what's going on. Tomek w zeszłym tygodniu, kiedy mówił o ołówku, mówił również o tym kawałku drewna, który jest. So Tomek, last time when he was speaking, he said also about this piece of wood that surrounds the stylus. Tak, ten kawałek drewna, który otacza rysik i tak naprawdę głównie go widzimy. Yes, the piece of wood that surrounds the stylus and that we can see it. I ten kawałek drewna jest zamysłem projektanta. Ktoś, kto projektował ołówek, wymyślił, żeby on tak właśnie wyglądał. And it is designed as so that this wood is there. I Tomek mówił, że ten kawałek drewna dookoła rysika byłby tylko kawałkiem drewna, gdyby nie rysik w środku. And Tomek said that this piece of wood that surrounds the stylus would be just a simple piece of wood if it wasn't for the stylus inside it. Ponieważ tak naprawdę w ołówku, tak samo jak w tobie, najważniejsze jest to, co jest w środku. Because in the pencil, same as in you, the most important thing is what is inside it. Ponieważ gdyby nie było w środku rysika, Because if it wasn't for the stylus inside, to byłby kawałek drewna z gumką. it would be just a piece of rubber with wood. I tak naprawdę ta gumka też byłaby bezużyteczna. And in fact, this rubber will be also useless. Bo po to ci gumka, skoro masz w ręku kawałek drewna, którym i tak nic nie możesz napisać. Because why you need rubber that when you are holding just a piece of wood in your hand that wouldn't fight anything? Kiedy Mojżesz wystąpił w obronie życia tego Żyda, który był bity przez Egipcjanina, When Moses defended the life of Jew that was beaten up by the i Egyptian, kiedy zabił tego Egipcjanina, and when he killed this Egyptian man, kierowało nim pragnienie pomocy słabszym, he was driven by the desire to help the weaker, ciemiężonym, tym, który jest bity, temu, który jest bity. the oppressed ones. On chciał uratować tego człowieka. He wanted to save this man. Na drugi dzień, kiedy wyszedł i zobaczył dwóch ludzi, którzy walczą, chciał zrobić dokładnie to samo. The next day, when he saw two men fighting, he wanted to do the same thing. On wtedy również wystąpił w obronie słabszego. He also defended the weaker one. Niestety musiał uciekać, Unfortunately, he had to flee. więc uciekł z Egiptu na pustynię. So he goes from the Egypt to the desert. I jak zobaczył pasterzy, którzy przeganiają kobiety, And when he saw the shepherds that were chasing the women away, to stanął w obronie słabszych kobiet. he stood in the defense of these weaker women. Jak już przegonił tych pasterzy, jeszcze pomógł tym kobietom napoić zwierzęta. When he chased those shepherds, he then helped these women to water the animals. Ponieważ w jego sercu było coś, co sprawiało, że jak widział krzywdę, to chciał stanąć, chciał pomóc. Because there was something in his heart that when he saw harm, he wanted to be in the defense of the weaker. Chciał stanąć, pomóc słabszym, kiedy widział niesprawiedliwość. He wanted to stand up for the weaker when he saw injustice. I dlatego Bóg też powołał go do tego, żeby wyprowadził Izrael z Egiptu. And that's why God called him to lead the Israelites out of Egypt. Tak jak stanął w obronie Żyda, w obronie tych kobiet, tak samo Bóg chciał, żeby on stanął w obronie Izraela w Egipcie.
same as he stood in the defense of this Jew and these women, same God wanted him to stand up for his people. Bo Bóg wiedział, co jest w jego sercu. Because God knew what is in his heart, in Moses' heart. I wiecie, być może życie na pustyni przysypało te pragnienia Mojżesza piachem. And maybe life in a desert covered his desires with sand. I Mojżesz może nie chciał stawać w obronie słabszych. And Moses didn't really want to stand up for weaker anymore. I zaczynał szukać wymówek. And was looking for excuses. I już nie szedł na ratunek bez zastanowienia, tak jak wcześniej. And wasn't so blindly going to the rescue as before. To jednak Bóg wiedział, co włożył w jego serce. Yet God knew what he has put in Moses' heart. I on wiedział, że to wciąż tam jest. And he knew that it is still there. Być może przysypane, Maybe covered, ale wciąż jest. but still there. I on chciał to wykorzystać, And God wanted to use it aby zmienić historię świata. to change the fate of the world. Wiecie, tak samo jest z Saulem. And same thing is with Saul. Saul był niesamowicie gorliwy w tępieniu Kościoła. Saul was extremely eager to persecute the church. To był człowiek oddany sprawie. He was a dedicated man. O, był oddany. He was dedicated. On był gotów iść do samego końca za rzeczy, w które wierzył. He was ready to go till the end for the things that he believed in. I chociaż ludzie mogli w nim widzieć mordercę, And maybe people saw him as a murderer, okrutnika, cruel man, faryzeusza, Pharisee, tego, który wtrącał kobiety i mężczyzn do więzienia, the one that put men and women in jail, pochwalał mordowanie tych ludzi. that was for torturing these people. To jednak Bóg widział w nim swoje dziecko. Yet God saw his child in him. Syna, który jest pełen pasji, Son full of passion. który jest w stanie oddać wszystko za to, w co wierzy. A son that is ready to give everything for what he believes in. I Bóg postanowił to wykorzystać na swoją chwałę. And God chose to use it for his glory. I wiecie, tak jak Saul był gorliwy w prześladowaniu Kościoła, And as Saul was eager in persecuting the church, w mordowaniu chrześcijan, in murdering the Christians, tak samo potem był gorliwy w budowaniu tego Kościoła. in the same way he was eager in building the same church, W nawracaniu ludzi do Jezusa, in turning people to Jesus, w uczeniu ich, jak za Jezusem podążać. teaching people how to follow Jesus. Bóg wykorzystał to oddanie, tą gorliwość, tą pasję, God used his zeal, his passion które były w Saulu cały czas, that were in Saul all the time, tylko były źle używane. but they were misused. Wiecie, my często nie znamy swoich wartości. You know, we often don't know our own worth. Często nie wiemy, co w nas jest. We often don't know what's inside us. Często tłumimy nasze serca, We often suppress our hearts ponieważ nie umiemy używać rzeczy, które Bóg nam daje. because we don't know how to use the things that God has given us. Wiecie, Bóg włożył w nas pragnienia, talenty, umiejętności, God put in us our talents, our abilities, i to są rzeczy szalenie wartościowe. and these are extremely valuable things, Po to, żebyśmy mogli zmienić świat. so that we can change the world. Może nie cały świat, Maybe not the whole world, może świat w Twoim domu, but maybe the world in your home, w Twojej pracy, in your work, w mieście, in your city, a potem może też w kraju, and then maybe a potem może też na całym świecie. in the country, and then maybe in the whole world, Żebyśmy mogli to zmieniać. so that we can change, Żebyśmy mogli budować kościoły, so that we can build churches, uczyć innych, so that we can teach others, pokazywać im, jak iść za Jezusem, jak to czynił Saul, czy też apostoł Paweł później. so that we can tell people how to and show people how to follow Jesus. Albo pomagać słabszym, Maybe help the weaker ones, czy też przeprowadzać ludzi przez pustynię, jak czynił to Mojżesz. or maybe passing people through the desert. Ale my często nie potrafimy tego robić. But we often don't know how to do it. Nie wiemy, jak używać tych rzeczy. We don't know how to use these things. I wiecie, używamy tego czasami źle, nawet nie wiedząc, że to jest od Boga. And sometimes we use these things wrongly, not knowing that they are from God. Wiecie, czemu ktoś sprzedał tą miskę za $3? Do you know why someone sold this bowl for $3? Bo nie znał jej wartości. Because
this someone didn't know its value. Wiecie, czemu ktoś ją kupił potem za ponad 2 miliony? Do you know why someone that later on bought it for $2 million? Bo znał jej wartość. Because that someone knew its value. To jest to samo, co mówi Jezus w tej przypowieści. It's the same thing what Jesus says in this parable. Ktoś, kto sprzedał ziemię ze skarbem, nie znał wartości tej ziemi. Someone who sold the land didn't know the value of that land. I myślał, że tam nie ma nic wartościowego, że to jest po prostu kawałek ziemi. One didn't know that there's a treasure in that land. That this is just a piece of piece of land. Ale kupiec kupił tą ziemię, But the merchant bought this land bo znał jej wartość. because he knew the value of that land. Bo wiedział, że tam jest skarb. Because he knew that there's a treasure there. I tym kupcem jest Bóg, And this merchant is Jesus. który oddał wszystko za tą ziemię ze skarbem. And Jesus gave everything for this land. I być może w niektórych z nas ten skarb jest zakopany głęboko. And maybe in some of us this treasure is buried deep. I być może trzeba będzie go odkopać. I może trzeba będzie się ubrudzić przy tym. And maybe we will have to dig this treasure out and get dirty. Ale Bóg chce to zrobić. But God wants to do Chce that. go wydobyć. He wants to bring out the treasure. Nieważne jak wyglądasz. No matter what you look like. Nieważne jak wyglądasz. No matter what you look like. Nieważne jaką masz przeszłość. No matter what your past Z is. czym się dzisiaj zmagasz. No matter what you're dealing today. Bóg zapłacił najwyższą cenę, bo w tobie jest skarb, God paid the ultimate price because there's a treasure in you. który sam tam ukrył. Because He Himself put it Bo ty there. jesteś tym skarbem. Because you're the treasure. Wiecie, i ty nie znasz tej wartości. And you don't know the value of this treasure. Inni dookoła ciebie pewnie też nie znają. Maybe people around you don't know its value either. I być może, tak naprawdę być może uważasz, że dla innych jesteś wart tyle samo, co ta miska na tym targu. And maybe you're thinking that to others you're as much of a value as this bowl at the flea market. To nieważne, It doesn't matter bo Bóg zna twoją wartość. because God knows your value. On wie, ile jesteś wart He knows what you're worth i jaki skarb jest w tobie. and what treasure is in you. Bo Jezus umarł za nas Because Jesus died for us. i zapłacił najwyższą cenę za to, żebyśmy mogli z Nim żyć. He paid the highest price so that we can live with Him. I zapłacił taką cenę, ponieważ uważa, że właśnie taką cenę trzeba było zapłacić, że tyle jesteśmy warci. And He paid that price because He knows that we are worth it. Bez względu na to, ile ziemi musiałby kupić przy okazji. No matter how much land he would have to buy. I może tak jak Mojżesz albo Saul, Same as Moses and Saul, nie używasz tego, co jest w tobie tak, jak powinieneś, czy jak powinnaś. you don't use the things that are in you as you should. Albo może tak jak ja kiedyś masz napady paniki, jak sobie tylko myślisz, że Bóg może cię do czegoś użyć. Or maybe as me before, you have panic attacks on the very thought that God will use you. Może po prostu świadomie to ignorujesz, Maybe you consciously just ignore it bo nie wiesz, co się stanie, because you don't know what will happen jak wejdziesz w te rzeczy, które może cię ekscytują gdzieś głęboko. when you will go into these things that maybe excite you Może- very deep down. Może boisz się tego używać. Maybe you're afraid to use it Bo wiecie, Mojżesz stracił całą rodzinę, on musiał uciekać z domu. because of that Moses has to run away home. He lost his whole family. Wiecie, chciałbym zostawić was z tym. So I would like to leave you with this thought. Wrócić do historii Mojżesza na chwilkę. I would like to go back to the history of Moses for a second. Kiedy, i zespół bym może też poprosił już, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, When Moses was speaking with God, zadał mu pytanie, które już dzisiaj czytaliśmy. he asked him the question that we asked today. Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Why should I go to the Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? To jest podobne pytanie, jakie ja mógłbym zadać 11 lat temu. It's a very similar question as I probably would ask 11 years ago. Kiedy ja miałem napad paniki, kiedy miałem tłumaczyć pierwsze kazanie i stanąć przed, nie wiem, tam 50-60 osób było. When I was supposed to translate the first sermon and stand before 50 or 60 people. I Bóg odpowiedział Mojżeszowi. And God answered to Moses, Dlatego, że jestem z tobą. I will be with you. It's because I will be with you.
Dlatego, że jestem z Tobą. It's because I am with you. Po prostu. Just because. Nic więcej nie potrzebujesz. You don't need anything else. Ten, który zna Twoją prawdziwą wartość, The one that knows your true value, wie, co naprawdę jest w Tobie, w środku. knows what's really inside you. On sam to tam umieścił Because he put it himself i zapłacił najwyższą cenę. and put the highest price. Wie, że jesteś tyle wart. He knows that you're worth I on as chce much. wydobyć ten skarb z wnętrza. And he wants to bring out this treasure I that's in użyć you go, by odmienić losy świata. and use it to change the fate of the world. Więc rozejrzyj się dookoła siebie. So look around you. Popatrz na rzeczy, do których popycha Cię Bóg. Look for the things that God is pushing you to. Być może próbuje wydobyć ten skarb, który jest w Tobie zakopany. Maybe it's because God is trying to bring out the treasure that is in you. Popatrz na ludzi dookoła Ciebie. Look at the people around you Pomóż im używać tych rzeczy, które w nich widzisz, dla Bożej chwały. and help them to use those things that you see that can be useful for the God's glory. Popatrz na swoje dzieci. Look at your children. Zauważ ich talenty, Notice their talents, pasje, passions, oddanie, their devotion, ich pragnienie, ciekawość świata. their interest in world. Być może rzeczy, które dzisiaj są irytujące dla nas jako rodziców, Maybe the things that now are irritating for us parents są właśnie tym skarbem, którego po prostu jeszcze nie umieją używać. is the treasure that they can't use now. Nie pozbawiajmy siebie i innych tego rysika, Let's not deprive ourselves of that stylus który jest w środku, that is inside, którym Bóg chce się posłużyć, the stylus that God wants to use aby napisać historię. to write the story down. Amen.
Tobie, Panie, nie musimy się potępiać. Boże, dziękujemy Ci za ten czas, Panie, uwielbienia, nabożeństwa, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś zawsze z nami. Panie, i chcemy, aby nasze uwielbienie nie było tylko w niedzielę, ale każdego dnia, gdy się budzimy, abyśmy chodzili w Twoim uwielbieniu i w Twoim świetle. W imieniu Jezusa. Amen. Błogosławimy Was, kochani. Niech ten tydzień będzie dla Was błogosławiony, abyśmy mogli budzić się rano i uwielbiać naszego Pana każdego dnia. Amen. Amen.